Skoda Superb w wersji liftback jest tak dużym i przestronnym samochodem, że często jest używana jako limuzyna przez firmy lub instytucje. A uważam, że jej stylistyka jest jak dobrze skrojony garnitur, czyli elegancka i prestiżowa, a do tego w stosunkowo atrakcyjnej cenie. Testowaną wersję wyposażenia Sportline możemy poznać z zewnątrz, m.in. po czarnych lusterkach bocznych oraz po czarnej ramce grilla. Na ten moment promocyjna cena podstawowej wersji Skody Superb zaczyna się od 143 500 zł. Ja do testów dostałem napęd hybrydowy plug-in, a nie wiem czy wiecie, że popularność w sprzedaży napędów hybrydowych razem wziętych jest już dominująca. W Polsce w ciągu pierwszych 3 kwartałów 58% rejestracji nowych samochodów to napędy hybrydowe i elektryczne. Patrząc z boku, widać gabaryty tego auta. Do 5 metrów brakuje tylko około 9 cm, a rozstaw osi wynosi 284 cm. Zaraz omówimy napęd hybrydowy samochodu oraz jak wypadło zużycie paliwa w teście, ale zanim to zrobimy, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Testowany napęd hybrydowy plug-in składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 1.5 TSI z turbodoładowaniem o mocy 150 koni mechanicznych oraz silnika elektrycznego o mocy 116 koni i momencie obrotowym, który wynosi 330 Nm. Moc systemowa wynosi 204 konie, a jest przekazywana na przednią oś za pośrednictwem 6-stopniowej skrzyni automatycznej DSG. Moment obrotowy jest już na tyle duży, że przy gwałtownym ruszaniu koła mogą na chwilę stracić przyczepność, ale niestety w tej wersji napędowej nie występuje napęd na 4 koła. Jeśli komuś zależy na napędzie na 4 koła, jest w czym wybierać, bo mamy do wyboru aż 6 wersji silnikowych. Katalogowe przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 8,1 sekundy, a w moim teście wyszło 8,26 sekundy, więc pewnie w optymalnych warunkach wynik jest do osiągnięcia. Podejrzewam, że dla większości klientów, którzy rozważają zakup hybrydy, istotne jest zużycie paliwa oraz zasięg w trybie elektrycznym. Już do tego przechodzimy, ale zerknijmy wcześniej na aktualny cennik. W testowanej wersji Sportline cena katalogowa wynosi 210 700 zł, a aktualna cena promocyjna to 194 200 zł. Dokładnie w takiej samej cenie możemy kupić tą samą wersję wyposażenia, ale z silnikiem diesla o mocy 150 koni. Napisz w komentarzu, która wersja napędowa dla Ciebie jest bardziej atrakcyjna. Zużycie paliwa możemy sobie obserwować na komputerze pokładowym, który możemy wyświetlić między cyfrowymi zegarami. Mamy tutaj możliwość wyboru kilku różnych konfiguracji grafiki. Zobaczcie, jakie są możliwości. Wygodnie jest to jednak obserwować na dużym ekranie dotykowym. I tutaj właśnie widzicie mój test w trybie miejskim z pustym akumulatorem trakcyjnym na dystansie 80 km, w którym wyszło mi 6,4 litra na 100 km, czyli jest to bardzo podobnie jak w teście Skody Superb Kombi z napędem hybrydowym, który realizowałem kilka miesięcy wcześniej. Jeśli chcielibyście go też zobaczyć, to teraz w prawej górnej części ekranu wyświetli się karta do tego filmu. Zrobiłem też test spalania na autostradzie z pustym akumulatorem i wyszło mi 8 litrów na 100 km przy średniej prędkości 123 km na godzinę na dystansie 230 km. Na samym prądzie w trybie miejskim na podstawie moich testów miałem zasięg w granicach 95-100 km. Uważam, że jest to już całkiem dobry, praktyczny wynik, jak na hybrydę plug-in. Akumulator ma pojemność brutto 25,7 kWh, czyli jest to netto około 21-22 kWh. Bateria składa się z 4 modułów i znajduje się pod tylnym siedzeniem.
Podoba mi się, że akumulator można ładować prądem stałym oraz zmiennym. Na szybkiej ładowarce maksymalny prąd, jaki możemy ładować akumulator, to 50 kW. Czyli korzystając z maksymalnej mocy, w ciągu 26 minut poziom naładowania może wzrosnąć z 10 do 80%. Zerknijmy w takim razie na bagażnik. W wersji hybrydowej podstawowa pojemność bagażnika jest trochę mniejsza jak w wersjach spalinowych i wynosi 486 litrów. Zobaczcie, jak wygląda oświetlenie bagażnika. Takiego oświetlenia nie znajdziemy nawet w niektórych samochodach premium. Mamy nawet 2 punkty świetlne na klapie bagażnika. Oczywiście całe oświetlenie jest wykonane w technologii LED. Mamy również po obu stronach samochodu wyświetlane logo Skoda. Bagażnik jest bardzo funkcjonalny. Znajdziemy w nim gniazdo 12V, solidne haczyki na zakupy, a nawet taki przydatny gadżet, który mi się bardzo spodobał. Rozkładając ten materiał, możemy dodatkowo wykorzystać jeszcze przestrzeń i położyć sobie coś u góry. Dajcie kciuk w górę, jeśli też się Wam to podoba tak jak mi. To jeszcze nie wszystkie udogodnienia, jakie znajdziemy w bagażniku. Pod podłogą jest jeszcze dodatkowe miejsce, a w naszym wypadku są tutaj umieszczone m.in. kable do ładowania. Na pewno nie muszę przekonywać Was, że w Skodzie znajdziecie wiele funkcjonalnych rozwiązań, a kolejnym z nich jest taki element do mocowania bagażu. I ten element też ma swoje miejsce w bagażniku. Na koniec został jeszcze taki malutki schowek z boku bagażnika. Oparcia tylnych siedzeń możemy złożyć od strony bagażnika, a służą do tego takie właśnie uchwyty. Jak widać, po rozłożeniu powierzchnia jest prawie równa, a pojemność bagażnika w takiej konfiguracji wynosi 1635 litrów. Z kolei długość mierzona do oparcia fotela kierowcy wynosi około 194 cm. Pogoda niestety nie sprzyja, ale mimo to sprawdźmy, jak wygląda drugi rząd siedzeń i czy mamy tam twarde czy miękkie materiały. Miękko, 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 tu twardo i wykładzina w kieszeni. W naszej wersji też ruletka. Co więcej, jest też ruletka tu. No, ruletka tylnej szyby to już jest absolutny sztos. Muszę przyznać, że z tym kompletem rolet przeciwsłonecznych na tylnej kanapie czuję się autentycznie jak w prawdziwej limuzynie. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda ilość miejsca. Ilość miejsca na nogi. Na kolana bardzo duża. Na stopy dużo miejsca. Nad głową przy wzroście 1,82 m taki zapas. Jest natomiast wysoki tunel środkowy. Z tyłu jeszcze mamy klimatyzację dla trzeciej strefy, 2 gniazda USB-C, nawiewy i też
podgrzewanie tylnych siedzeń. W podłokietniku mamy miejsce na kubki. Otwieramy tą część. Jak widać, są dwa otwory. One są troszkę węższe niż z przodu, ale kubek termiczny chodzi idealnie. Drugi mieści się również bez problemu. No i teraz jeszcze sprawdźmy puszkę 250 ml. No tutaj jest już troszeczkę słabiej. Myślę, że taką puszkę 250 ml, jeśli mam otwartą, musimy po prostu nadzorować podczas jazdy. W takim razie teraz przeskakuję na przednie siedzenie. Zerknijmy teraz na materiały wykończeniowe z przodu samochodu. Ta część jest miękka, ale jest to element plastikowy, taki trochę jakby gumowany. Słupek jest pokryty materiałem. Poniżej jest miękko, skóra syntetyczna. Tu mamy element ozdobny. W tym miejscu miękko, podparcie łokcia. Rączka z zewnątrz jest miękka. W naszej wersji mamy taką śmietniczkę. No jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Zobaczcie. Ale przechodząc do drzwi, kieszeń jest miękka. Wewnętrzna część kieszeni już twarda. Dół twardy jest. Idąc dalej, deska rozdzielcza miękka. W tym miejscu jest też miękko. Skóra syntetyczna, element ozdobny, przypominający troszeczkę karbon. Ta część jest delikatnie miękka, jest to plastik, ale tak nawet po dźwięku słychać, że nie jest to typowy plastik, tak jakby leciutko, mięciutki był. Dolna część już jest twarda, plastikowa. Schowek wyścielony miękkim materiałem, flokowany. No, wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Mamy z każdej strony rączki. Tapicerka foteli jest wykonana z skóry syntetycznej, ale ładnie wykonana, tak jakby perforowana. W tym miejscu, jak widać, fotele są kubełkowe, jest zintegrowany zagłówek. Regulacja fotela jest w bardzo dużym zakresie, praktycznie całkowicie elektryczna, poza tylko wysuwaniem siedziska, to jest manualnie. Reszta jest całkowicie elektrycznie. No i świetny masaż tu jest. Naprawdę masaż to jest rewelacyjny. Pod wielofunkcyjnymi przyciskami i pokrętłami mamy miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną oraz dwa gniazda USB-C. Guma jest wyciągana, można ją fajnie czyścić. Podobnie jest w miejscu, gdzie jest miejsce na kubki. Też jest guma wyciągana. Tutaj też możemy gumę wyciągnąć. I całość elegancko można zasunąć ruletką. To rozwiązanie bardzo, bardzo lubię. Dwa kubki termiczne mieszczą się bez żadnego problemu. Doskonale pasują. Z tym, że tak, jeszcze tutaj ciekawostką jest to, że w tym miejscu mamy takie wypustki na dnie, które jest zresztą gumowane i dzięki temu możemy samodzielnie otwierać sobie jedną ręką butelkę plastikową, bo butelka też ma tego typu budowę. W związku z tym, jak ją tutaj położymy, zobaczcie,
to pomimo tego, że ona jest nawet bardzo miękka, to bez żadnego problemu ją mogę otworzyć i zamknąć. A jak nam się zmieści puszka 250 ml? Nie mamy tutaj specjalnego uchwytu, ale nawet bez tego uchwytu dodatkowo są tutaj takie elementy, które pozwalają umieścić mniejsze napoje, które w tym momencie też się trzymają. Natomiast jak zamienimy jeszcze kolejność, damy to tu, no, załóżmy i mamy tylko i wyłącznie taką puszkę, dodatkowo możemy sobie jeszcze ją zabezpieczyć od tej strony roletką, więc uważam, że naprawdę tutaj też jest całkiem bezpiecznie taki otwarty napój 250 litrów przewozić. Mamy też podłokietnik, który jest oczywiście miękki. Otwiera się w ten sposób. Taki gadżet jak czyścik do ekranu życzyłbym sobie, żeby był w każdym samochodzie. Doskonała rzecz. Świetnie czyści ekrany. W dwóch miejscach możemy sobie to zamontować. Poniżej jest jeszcze wyciągane takie korytko na okulary. Dno jest wyścielone wykładziną taką cienką, miękko i tu jeszcze jest taka guma. Uważam, że limuzyna powinna mieć podświetlenie podłoża dla pasażerów tylnej kanapy. Superb to ma i zasługuje na pochwałę. W przednich drzwiach tym bardziej mamy takie podświetlenie. Zwróćcie uwagę, że po otwarciu drzwi pasek LEDowy zawsze pali się na czerwono. Oświetlenie ambientowe niestety nie występuje w każdej wersji wyposażenia, dlatego ewentualnie trzeba na to zwrócić uwagę. Zerknijmy jeszcze, jak wygląda podświetlenie wnętrza. Podświetlone są kieszenie w drzwiach z przodu i z tyłu, a także podświetlone jest miejsce na stopy. W przedniej części podświetlony jest schowek przed pasażerem, a także miejsce, w którym znajduje się ładowarka indukcyjna. Niestety schowek pod podłokietnikiem nie ma podświetlenia. Zanim przejdę do omówienia moich wrażeń z jazdy, sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, to podbij ten film, ponieważ w ten sposób więcej widzów zobaczy mój test, a to ułatwi mi pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Lista wyposażenia podnoszącego komfort w testowanej Skodzie jest ogromna. Zabrakło mi jednak zawieszenia adaptacyjnego DCC+. Mimo tego komfort jazdy był na dobrym poziomie, a na pewno pomagał w tym duży rozstaw osi. Ja jednak, gdybym konfigurował dla siebie to auto, to w opcjach dodatkowych uwzględniłbym to zawieszenie DCC+, nawet kosztem innych ewentualnych dodatków. Gdybym jednak nie miał takiej opcji, to pozostałbym na standardowych dla tej wersji 18-calowych kołach. Nasz samochód miał właśnie 19 i na większych nierównościach odczuwałem pewien dyskomfort z powodu niskiego profilu opon. Muszę przyznać, że Superb prowadzi się stabilnie, ale na pewno nie sportowo. Dlatego moim zdaniem dobrze, że stylistyczne dodatki w wersji Sportline są takie dość dyskretne. Układ hybrydowy może pracować w trybie elektrycznym, hybrydowym lub też wyłącznie spalinowym z zachowaniem aktualnego poziomu naładowania lub nawet może doładowywać baterię za pomocą silnika spalinowego. Dla mnie moment przełączania się między napędem spalinowym a elektrycznym był mało odczuwalny, czyli był po prostu komfortowy. Sprawdźmy w takim razie, jak wypadł w moim teście pomiar hałasu. Przy prędkości 90 km/h przyrząd pokazał około 62 dB. Powiem Wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym wynikiem. To zobaczmy w takim razie, co pokaże sonometr przy prędkości 120 km/h.
Wow, jest to około 67 dB. To jest moim zdaniem wynik godny klasy premium. No i właśnie, w tej sytuacji, żeby poczuć się jak w limuzynie wysokiej klasy, brakuje mi tylko lepszego systemu audio niż oferowany opcjonalny Kanton. Nie mogę powiedzieć, że jest on słaby, ale w mojej ocenie do całokształtu samochodu jest to takie już absolutne minimum. Sprawdziłem też elastyczność w zakresie 80-120 km/h. W moim teście z dodatkowym pasażerem wyszło mi 5,44 sekundy. W przybliżeniu tyle się właśnie spodziewałem. Dla mnie te osiągi są w zupełności wystarczające. Trochę natomiast więcej oczekiwałem od testu hamowania. Może była to kwestia warunków, ale na zatrzymanie samochodu z prędkości 70 km/h do zera potrzebowałem 19 metrów i 42 cm. Jeśli chcielibyście porównać te wyniki w innych samochodach, to kilka testów wcześniej takie wyniki już umieszczałem. Daj znać w komentarzu, jak oceniasz Skodę Superb w wersji Liftback. Napisz, którą wersję napędową ewentualnie rozważasz, a jeśli jesteś użytkownikiem, podziel się swoimi doświadczeniami, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!